Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez dwa odcinki, które nagrałem już chwilę temu, no i choć wciąż są aktualne, to tym razem powiemy sobie o tym wszystkim bardziej szczegółowo, bardziej ogólnie, bardziej w temacie samego FNAF 1. To raczej normalne, że robiąc teorię o FNAFie, zastanawiałem się nad tym, jak fabuła wygląda obecnie. Ale ja jednak uważam, że dobrym sposobem na analizę fabuły jest zastanowienie się też, jak ta fabuła wyglądała wcześniej. Często mówię o różnych wersjach fabuły. Prosta fabuła FNAF 1, wersja pełna FNAF 1.3, wersja pełniejsza FNAF 1.4, a także rozszerzenia, czyli wątek Funtime'ów od SL do UCN, a także wątek Fazbear Entertainment od Help Wanted do przodu. Sporo tego jest. Fabuła FNAFa mocno, często się rozwijała, skoro już parę razy zamykał wątki i otwierał je na nowo. I takie analizy mogą nam pomóc, bo na przykład mamy Mike'a. Przez długi czas ludzie uważali, że Mike jest tylko randomowym stróżem, ale w Sister Location okazało się, że jest jednak ważny. I wiedząc, że jest ważny, możemy spojrzeć na fabułę przed SL-em z zupełnie innej perspektywy. I taki jest właśnie cel tej serii, którą tutaj właśnie zaczynam. Domyśleć się, co autor miał na myśli, jakiego dzieło rozwijało się z czasem, no i planuję nagrać parę odcinków dookoła coraz to następnych gier. Ta seria ma też ogólnie wyjaśnić, przypomnieć te gry, bo masa osób w komentarzach pisze, że nie ma pojęcia, co się właściwie dzieje obecnie w fabule, nic już nie rozumieją, no i nie dziwię się, bo jest bardzo dużo do nadrobienia. Więc mam nadzieję, że ta seria tutaj choć trochę pomoże przypomnieć to sobie, zrozumieć, nadgonić. Zobaczymy, jak to będzie. No i zacząć musimy oczywiście od FNAF 1. Pierwsza gra. Ta gra miała w miarę prostą historię, stróż, gazety, morderstwa z przeszłości, nawiedzone roboty. Można dojść do wniosku, że to tyle i fabuła nie jest jakaś rozległa. Dla kontekstu warto też pamiętać, że Scott nie planował wtedy jeszcze następnych części, więc ta gra była jedną kompletną historią, ale Scott od początku wiedział, że jest to część czegoś większego. Z mojej perspektywy w jedynce są 3 wątki do omówienia, bo najpierw mamy taki ogół historii do powtórzenia, jak to w ogóle działało, a potem 2 wątki Remnantu i Mike'a Schmida. Ogólną historią FNAF 1 jest po prostu Mike, mężczyzna, który zatrudnił się na nocną zmianę we Freddy Fazbear's Pizzy. Nie wiemy po co, może przyszedł tutaj zarobić, może miał jakiś głębszy cel, kto wie. Mamy też Fongaja, który rozwija nam historię restauracji. Mówi o The Bite of 87, mówi o wielu poprzednich zabitych stróżach nocnych, a potem sam umiera. Tłumaczył nam też, że animatroniki uważają nas za endoszkielety, ale to tylko wymówka, która przestaje mieć sens, kiedy rozumiemy, że to nie są zwykłe roboty z jakimś błędem w kodzie, a są to rzeczywiście nawiedzone przez jakieś ofiary roboty. Dowiadujemy się od niego parę informacji o samym Fazbear Entertainment. Totalnie nie dbają o życie swoich pracowników. 2 miesiące po twojej śmierci zgłoszą twoje zaginięcie. Na pewno wydarzyła się tutaj masa okropieństw już w przeszłości. Innym tematem są też easter eggi. Tajemnicze wycinki z gazet, plakaty, które dodają nam więcej tła fabularnego pod ofiary. Potwierdzają, że cała ta restauracja jest nawiedzona, że wcześniej zginęło tutaj 5 dzieci i wszystkie one nawiedzają roboty. Ewentualnie musimy zauważyć, że dzieci zginęło 5, a roboty są 4, co prowadzi nas do tego tajemniczego, ukrytego robota Golden Freddy'ego, najrzadszego easter egga w całej grze. Mike kończy swoją tygodniową zmianę, a następnie grzebie coś przy animatronikach i zostaje zwolniony. Taki jest mniej więcej całokształt tej gry. Następny z kolei jest Remnant. I możecie się zastanawiać, czemu w ogóle o nim mówimy. Remnant pojawia się dopiero we FPS-ie. Ale mi chodzi tutaj tylko o to, w jaki sposób animatroniki są nawiedzone. Bo uważam, że już od pierwszej gry Scott to wiedział. Może nie był to płynny metal, nie miało to nazwy Remnant, ale już coś istniało. Jeżeli uważacie, że naciągane jest doszukiwanie się wyjaśnień na ten temat, to nie zapominajmy, że ludzie twierdzą, że marionetka dała życie innym ofiarom, więc zgodnie z tamtą teorią już od drugiej gry był na to jakiś pomysł. Więc ja uważam tylko tyle, że odpowiedź istniała tylko jedną grę wcześniej. To naprawdę nie jest jakieś stwierdzenie wzięte z kosmosu. Ale musimy wyjaśnić ten plan, czy pierwsza gra rzeczywiście mówi nam cokolwiek. Zrobiłem już odcinek na ten temat, ale dzisiaj mamy nowy argument. Według mnie są 2 rzeczy do omówienia, jest to phone call i plakat. Bo mamy phone call nocy 5, nagranie puszczone od końca, dosyć popularne. To nagranie stworzyło nam popularny cytat The Joy of Creation. Choć nawet sam dźwięk mówi coś zupełnie innego. Często mówi się, że to nic nie znaczy, że miał być po prostu spooky, ale ja się z tym nie zgadzam. To nawet nie jest jakieś trudne do zinterpretowania. No, znaczy łatwe też nie jest, bo potrzebujemy całego kontekstu, a nie tylko cytatu z gry, ale fragment mówi ogólnie o energii życiowej, o żywym metalu. Ludzie, rośliny i metal dzielą tą samą energię życiową.
No i chyba łatwo znaleźć jakieś powiązanie pomiędzy jednym i drugim. Nie muszę tego jakoś tłumaczyć za długo. Nie wiem, czy Scott czytał autobiografię Yogiego, czy może znalazł randomowo ten fragment podczas tworzenia gry, ale co jak co, ten phone call sugeruje, że ofiary nawiedzają specyficznie metal. Nie nawiedzają lokacji, nie nawiedzają mordercy, tylko metal. Są żywe tylko dlatego, że zginęły w lokacji pełnej metalowych robotów. I to nie są jakieś moje dzikie teorie, że ja dzisiaj w 2020 na siłę doszukuję się remnantów w jedynce. Nie. Przegooglałem internet i żywy metal był popularną teorią tego Fonkala już w 2014 roku. Od zawsze ludzie widzieli w tym drobne wyjaśnienie nawiedzeń. Winę ponosi metal, energia życiowa metalu. A drugi argument odpowie nam na pytanie, jaki jest cel w całej tej analizie, bo można się zastanawiać, czy ta teoria do czegoś zmierza, czy może to tylko nieistotna ciekawostka, że o, dzieci są w metalu, koniec. Dlatego pytałem się o motywację ofiar w tej grze. Dużo osób zgadza się z motywem zemsty i ma to sens. Gra daje nam takie odczucie, dzieci zginęły, teraz mszczą się na stróżach nocnych, szukają tego prawdziwego mordercy. To jest popularny motyw związany z duchami. Ale kłóci się to z drugim argumentem, czyli jednym z plakatów. Plakaty przekazują nam emocje ofiar, czy też ich samą obecność, jak to jest w przypadku Golden Freddy'ego. Mamy płaczący plakat, który jakby reprezentuje ich ból, zostali zamordowani. To było nieuczciwe, byli młodzi, byli oszukani itd., itd. Ale jest też ten plakat i jeżeli miałbym go w jakiś sposób zinterpretować, ten plakat mówi: chcę stąd wyjść, nie chcę tutaj być, uwolnijcie mnie. Ten jeden plakat mówi nam, że dzieci nienawidziły robotów z własnej woli. Nawidziły roboty nieumyślnie, nie chciały tego, teraz są tutaj uwięzieni. Tyle można wyciągnąć z tego jednego plakatu. A więc FNAF 1 mówi nam tyle, że dusze dzieci nawidziły metal i zrobiły to zupełnie nieumyślnie. Są teraz uwięzione. Żeby zabić trochę czasu, zabijają stróżów nocnych, więc pojawia się tutaj ta cała zemsta, ale zemsta nie jest motywacją ofiar, a tylko skutkiem ubocznym całego tego uwięzienia. Nawet jeśli znajdą mordercę i go zabiją, nie pomoże im to i dalej będą uwięzieni w swoich metalowych ciałach. I ten całokształt silnie pasuje do Remnantu, który został nam pokazany w FPS-ie. Dlatego jestem przekonany, że Scott stworzył te zasady już w pierwszej grze i na bazie tych zasad później stworzył Remnant. Żeby to rozróżnić jedno od drugiego, nazwałbym tą oryginalną wersję żywym metalem, a tą obecną wersję pokazaną w SL-u i w FPS-ie po prostu Remnantem. No i o żywym metalu powiem sobie więcej w następnym odcinku z tej serii, bo ładnie nam łączy się z marionetką, ze Springtrapem, no i wielkim pożarem na końcu FNAF 3. Ale mniej więcej na teraz to tyle i mam nadzieję, że ma to dla was jakiś sens. Według mnie wszystko się tutaj dosyć dobrze klei ze sobą. FNAF 1 od początku było tragiczną historią. Dzieci nie chciały nawiedzić robotów, są w nich uwięzione. Nic, co zrobił, nie pomoże im uwolnić się, bo ich celem nie jest po prostu zabicie mordercy. No i drugim wątkiem jest Mike Schmidt. On jest ciekawy tutaj, bo ludzie od zawsze walczą pomiędzy tym, że Mike jest kimś, a że jest nikim. Pamiętam, jak FNAF 4 wyszło i ludzie robili teorię, że Mike jest powiązany z FNAFem 4 i były to bardzo niepopularne teorie. Ale nawet dzisiaj jest dużo niechęci do teorii o Mike'u. Ja chcę wyjść temu naprzeciw, bo podobnie jak z Remnantem, uważam, że Scott rozrysował mocno Mike'a w Sister Location tylko po to, żeby zwrócić naszą uwagę na jego rolę w poprzednich grach. Mike w jedynce wygląda jak ktoś, kto rzeczywiście może nie być ważny, może był zdesperowany, może potrzebował pieniędzy. No może sam fakt, że pracuje za tak małe pieniądze dowodzi, że miał tutaj jakiś inny cel. Ale co jak co, Mike kończy swój tydzień pracy i grzebie przy animatronikach. Później FNAF 2 daje nam identyczną postać, niby ma inne imię, ale też grzebie przy animatronikach, sugeruje nam, że Mike jest ważny. Mamy też bonusową informację, jest to e-mail, który podobno krąży po community już od FNAFa 1 i w którym to Scott podobno potwierdził, że Mike albo Fungi mają związek z gazetami. Wątpię, żeby to była jakaś ściema, ale rzeczywiście łatwo zrobić taki fejkowy e-mail, więc rzucam to tutaj tylko jako ciekawostkę, nie rzucam tego jako wielki dowód, że moja teoria ma rację, bo to jest tylko bonus. 7 dnia Mike grzebie przy animatronikach i według mnie to jest wystarczający argument na to, że ma tutaj jakiś inny, głębszy cel. Ale to jeszcze niczego nam nie mówi, bo Mike może być istotny na różne sposoby. Może Mike był mordercą? Moje pierwsze teorie na kanale kręciły się właśnie dookoła tego pomysłu, ale inną opcją jest rodzina jednej z ofiar. Tajemniczy morderca mógł zabić rodzeństwo lub może dziecko Mike'a i teraz ten powraca do pizzerii w poszukiwaniu członka rodziny albo coś w ten deseń. Motyw detektywa był bardzo popularny w community. Ja jednak mam trochę inną teorię i Mike nie szuka tutaj zaginionego członka rodziny, a brata, którego zabił własnymi rękoma. Jeżeli widzieliście mój odcinek na temat Mike'a Schmidta i Minecraft, to na powinniście kojarzyć, co mam na myśli. Wydaje mi się, że czwarta gra przedstawia pomysł, który Scott miał w pierwszej grze, ale go trochę przekształcił.
Was that the bite of 87? Jedynka posiada dużo szczegółów, które pomagają nam rozpisać sobie postać Mike'a. Nawet dzień, w którym rozpoczął pracę. Bo mógł tutaj przyjść każdego dnia, którego tylko mu się podobało. Ale przychodzi długo po zabójstwach i nawet więcej, bo jeżeli przejrzymy gazety, Freddy Fazbear's Pizza ma zostać zamknięta pod koniec roku. A Mike zatrudnia się w listopadzie, czyli dosłownie pod koniec działania pizzerii. To bardzo mocno brzmi jak oddanie jakiegoś ostatniego hołdu w stronę swojego zaginionego brata. Nie przyszedł tutaj na jakieś własne śledztwo, przyszedł pożegnać się. To dla niego ostatnia szansa, bo niedługo zamkną lokal i niedługo nie będzie w stanie tutaj przyjść, nigdy więcej. No ale pojawił się problem, bo kiedy żegnał już swoje rodzeństwo, został zaatakowany przez animatroniki. Musiało to brzmieć dla niego bardzo dziwnie, ale wydaje mi się, że słowa Fongaja nie przekonały go i szybko zrozumiał, że roboty są nawiedzone, że w jednym z tych robotów znajduje się jego zabity brat lub siostra. Ale było 5 ofiar morderstwa, tylko 4 roboty, za którym z robotów kryje się osoba, której szukał, gdzie jest 5. robot. Jest to trochę lekkie oszustwo, ale możemy domyślać się, że szuka Golden Freddy'ego, bo to w końcu ten najważniejszy jest It's me, to ja, to mnie szukasz. No i nie zamierzam analizować każdego robota z kolei, uważam po prostu, że to Golden Freddy. No i Mike może ewentualnie znaleźć Golden Freddy'ego, znaleźć tego, kogo szukał i kiedy to zrobi, umiera. FNAF 1 podaje nam dosyć skomplikowany opis zabójstw, bo na kamerach wyraźnie zauważono 2 dzieci zaciągniętą do safe roomu dla personelu, ale później 5 zostało zgłoszonych jako zaginionych. Nie wiemy, co się stało z pozostałą 3, ale policja łączy jedno wydarzenie z drugim. Uważa, że wszystkie 5 dzieci jest związanych z jednym wydarzeniem. I według mnie tajemniczy morderca zabił tego dnia 4 dzieci. Tego samego dnia, zupełnie przypadkowo, Mike Schmidt zabił swojego młodszego brata. Policja niesłusznie obarczyła tajemniczego zabójcę 5 morderstwami, ponieważ zabił tylko 4. I właśnie dlatego Golden Freddy, choć wydaje się być bardziej świadomy niż inny, chociaż mówi to It's me, to wciąż chce zabić Mike'a, chociaż wydaje się, że wie, kim jesteśmy. Więc wyjaśniłem moje rozumowanie od 2 stron. Jeżeli Mike nie jest mordercą, to jest według mnie rodziną dla jednej z ofiar. Skoro przyszedł tutaj podczas ostatnich dni życia restauracji, to nie myślał o jakimś własnym śledztwie, a tylko chciał pożegnać utraconego członka rodziny. A skoro gra kończy się grzebaniem przy animatronikach, wydaje mi się, że ewentualnie zrozumiał, że jego brat tam rzeczywiście jest. A skoro został zaatakowany przez Golden Freddy'ego, wydaje mi się, że jest winny jednego z morderstw, nawet jeśli nieumyślnie. Uważam, że Ultimate Custom Night to czyściec Mike'a i to mocno łączy się z tym atakiem Golden Freddy'ego. Ten, którego nie powinieneś był zabić, to Golden Freddy mści się na swoim bracie, tak samo jak Golden Freddy atakuje nas w 1. No i cały ten setup z gazetami i 2, a potem 5 dzieci wydaje się jakąś podpowiedzią ze strony Scotta. Event jest tak pomieszany, żebyśmy musieli się zastanawiać, czy to naprawdę tyle, czy tajemniczy morderca rzeczywiście zabił 5 dzieci, czy może wydarzyło się coś innego. Wydaje mi się, że wydarzyło się dokładnie to, co powiedziałem na odcinku. Morderca zabił 4, a Mike zabił własnego brata. Wydaje mi się, że to wszystko. Nie ma nic więcej ukrytego we FNAF 1. Scott napisał bardzo tragiczną historię. Nieumyślnie zabite rodzeństwo, duchy zabitych dzieci szukające zemsty, która i tak w niczym im nie pomoże. Zabici stróże nocni. Wszystko to z winy seryjnego zabójcy, o którym nawet nie mamy pojęcia, czy rzeczywiście został złapany. Jeżeli miałbym jeszcze dodać od siebie jakąś ciekawostkę, bo często używam tego argumentu, to uważam, że 2 dzieci, która została zaciągnięta do pokoju, została wciśnięta do Bonniego i do Chicky. Inne ofiary zginęły blisko robotów i nawiedziły je, ale ich ciała nie zostały wciśnięte do środka. Argumentuję to tym jednym faktem, że tylko Bonnie i Chica drgają, trzepią się po ekranie. Freddy i Foxy tego nie robią, Golden Freddy tego nie robi. Wydaje mi się, że dzieci zostały wciśnięte do środka, uszkodziły sprzęt i dlatego tak się trzepią. I to tyle z mojej strony. Powiedzcie, co sądzicie o mojej dosyć szczegółowej analizie całej gry. Czy uważacie, że właśnie to miał Scott na myśli, czy przekonuje was moja analiza, czy macie coś innego od siebie do dodania? Porozmawiajmy o tym w komentarzach.